Drzwi zamczyska zatrzasnęły się za nią z hukiem. Dzisiaj Rachel odważyła się tutaj wejść pierwszy raz w życiu. I chociaż mieszkała przy tej ulicy od urodzenia, to miejsce zawsze budziło w niej jakiś niepokój. Stanęła za progiem i wzięła głęboki wdech. Zapach stęchlizny i starości wręcz ją odrzucił, ale nie cofnęła się. Mimo chłodu, który krył się w tym budynku, chciała wejść głębiej i w końcu zobaczyć, co tak naprawdę się tu kryje. Nie liczyła, że wydarzy się coś nadprzyrodzonego. Większość opowieści o tym zamczysku było zapewne wyssane z palca, a przynajmniej tak starała się myśleć. Na pewno żaden duch czy diabeł tu nie mieszka, mawiała sobie od lat. Jednak zawsze przechodząc obok, na plecach pojawiał się zimny dreszcz. Są takie miejsca, w których ktoś utrwalił swoją historię, a ta historia z reguły zawsze kończyła się źle. Tym razem też tak musiało być. Wiele dziesięcioleci na pewno odcisnęło na tym budynku swój ślad. Setki osób, które przechadzały się korytarzami, tańczyły w głównej sali, która teraz prawie całkowicie pokryła się lepkim kurzem. Młode damy szukające miłych panów, a i panowie szukający nowych doznań. Czy tak rzeczywiście kiedyś wyglądała tutejsza codzienność? A może w tym zamku zdarzyło się coś gorszego? Weszła do starej kuchni. Naczynia, chociaż w większości już potłuczone, nadal stały na zniszczonym drewnianym stole, który pewnie wykorzystywany był jako blat. Wielki piec cicho syknął. Zatrzymała się w pół kroku i zamarła. Przeciąg, powiedziała na głos, by uciszyć swoje wątpliwości. To na pewno tylko przeciąg. Zrobiła parę kroków i znów usłyszała dziwny odgłos. Tylko że tym razem nie dobiegał z paleniska, lecz z kolejnej komnaty. Rozchyliła wargi w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Jednak on nie nastąpił. Czy wierzycie, że każda historia ma swoją kontynuację? A może są i takie, które niespodziewanie urywają się i nikt już nigdy do nich nie powraca. Nagle drzwi przed nią gwałtownie się zatrzasnęły. Dziewczyna chciała uciec, jednak małe rączki wystające z podłogi trzymały ją za nogawki. Upadła. Z całych sił próbowała się czołgać, ale wszystko dookoła zaczęło wirować, zmieniać się. Przesączające się jaskrawe barwy oślepiały ją i powodowały jeszcze większe otępienie. Nie wiedziała, co się dzieje. Zasłoniła głowę rękami, jakby chciała się w ten sposób przed kimś osłonić. Zapadła cisza. Jeszcze dłuższy moment bała się poruszyć. Każdy oddech powodował dziwne dreszcze, które przeszywały całe jej ciało. W końcu jednak otworzyła oczy i uniosła głowę. W tym momencie ktoś prawie potrącił jej ramię, ale noga tego człowieka nie dotknęła ręki dziewczyny. Przeniknęła ją i zniknęła. Jeszcze parę sekund słychać było równy stukot pantofli o posadzkę. To ją przeraziło. Czy umarła? Takie pytanie też pojawiło się w głowie Rachel. Jak to wszystko możliwe? Co się dzieje? Usiadła na podłodze i się rozejrzała. Stara kuchnia nie była już zniszczona, a z nad wielkiego gara stojącego przy piecu unosiła się para. Wstała i podeszła bliżej. W środku była zupa. Cofnęła się bezwiednie i wpadła na grubą kucharkę, a właściwie przeszła przez nią. Każdy fragment ciała Rachel wibrował i nie było to przyjemne uczucie. Kim pani jest? Wyszeptała, jednak kobieta jej nie słyszała. Podeszła do gara z wywarem i coś do niego wrzuciła, po czym opuściła pomieszczenie.
Do tej pory dziewczyna nie skupiała się na otaczających ją dźwiękach. Wydawało jej się nawet, że panuje tutaj absolutna cisza. Poza stukotem pantofli oczywiście. Ten słyszała bardzo wyraźnie. Bała się cokolwiek zrobić. Nie miała pojęcia, co może ją tu spotkać. A najbardziej przerażająca była jedna myśl. Przeniosła się w czasie. Jeszcze nie zastanawiała się nad tym, jak wrócić, jak znów znaleźć się w teraźniejszości. Na takie pytania było jeszcze za wcześnie. Chwilę biła się z wątpliwościami, ale w końcu wyszła z kuchni i stanęła na środku korytarza. Cisza zmieniła się w zgiełk. Ludzie przechodzili koło niej i najwyraźniej wyglądali na zdenerwowanych. Może się spieszyli. Nosili dziwne ubrania jak z jakiejś dawnej epoki. Peruki, drewniane laski, suknie sięgające do samej podłogi. Niemożliwe. Szepnęła i podziwiała to, co ją otaczało, ale w jej wnętrzu budził się coraz większy strach. Wiedziała, że powinna się czegoś chwycić i wcale nie miała na myśli ściany, tylko jakąś osobę, która może coś znaczyć. Do głowy wpadło jej, że na pewno nie przeniosła się tu bez powodu. Takie wyjaśnienie trochę podniosło ją na duchu, choć nadal nie mogła uwierzyć w to, co się zdarzyło. Nagle przez sam środek ciała Rachel przebiegła młoda dziewczyna. Mogły być w podobnym wieku. Na pewno nie miała więcej niż 16 lat. Zasłaniała twarz dłońmi, a jej długie jasne włosy, spięte jedynie złotą spinką, podskakiwały przy każdym kroku. Panno Izabel, proszę się zatrzymać! Warknął postawny mężczyzna stojący po drugiej stronie korytarza. Wcześniej go nie było. Musiał wyjść z którejś z komnat. W ręku trzymał białą perukę. Rachel wydawało się, że jest damska. Bez zastanowienia obróciła się i pognała pędem za młodą szlachcianką. Wiedziała, że to właśnie ona jest tą osobą, której musi się chwycić. Gdy weszły do małej komnaty na szczycie schodów, a panna Izabel rzuciła się na łóżko i zaczęła głośno szlochać, Rachel poczuła silną potrzebę zrobienia czegokolwiek, lecz nie mogła. Starała się dotknąć stojącej na stoliczku filiżanki, ale jej dłoń przez nią przenikała. Chciała zrzucić na podłogę lustro, jednak nic się nie działo. Po chwili do komnaty bez pukania wszedł ten sam postawny mężczyzna. Z całej siły zatrzasnął drzwi, a zwierciadło, przed którym stała właśnie Rachel, zatrzęsło się i runęło na dywan. Rozsypało się na miliony kawałków. Izabel podniosła się z łóżka i stanęła pod ścianą, jakby pragnęła się w niej schować, zlać się z ozdobną tapetą i zniknąć. Kiedy dotarło do niej, że nie ma ratunku, rozstawiła szerzej nogi i zacisnęła dłonie w pięści. Wyraz twarzy młodej szlachcianki przeraził Rachel, bo wyglądała zupełnie tak, jakby zaraz miała stoczyć walkę o własne życie. Walkę z pewnością nierówną i niesprawiedliwą. Patrzyła szeroko otwartymi oczami prosto na intruza. Nigdy nie będę twoja. Warknęła, a z jej ust spłynęła na sukienkę duża kropla śliny. Prędzej umrę. Panno Izabel, wyszeptał mężczyzna i rzucił w kąt perukę. Rachel domyśliła się, do kogo należała i że prawdopodobnie została zerwana z głowy swojej właścicielki chwilę wcześniej. To, co stało się później, wstrząsnęło Rachel. Nieznajomy podszedł do Izabel, chwycił ją za włosy i wciągnął na łóżko. Dziewczyna nie miała z nim szans, choć szarpała się i krzyczała, płakała, błagała,
ale nic nie robiło na nim wrażenia, a nikt inny nie nadchodził z pomocą. Zerwał z niej suknię i posiadł w najobrzydliwszy sposób, jaki tylko istniał. Rachel też zaczęła krzyczeć. Biegała po komnacie, próbując cokolwiek wziąć do ręki. Przed oczami tańczyły jej ciemne plamki, a oddech urywał się i zmieniał w przeraźliwy ryk, kiedy kolejne przedmioty umykały jej dłoniom. Bezradność wisiała w powietrzu. Nie mogła jej pomóc. Czas zwolnił. Nic nie miało już znaczenia. Takie bestialstwo pozostanie bez kary. Tak przecież kiedyś było. Pomyślała i zbliżyła się do łoża. Izabel leżała na brzuchu. Brodę miała pokrytą krwią, oczy czerwone, teraz już tak szeroko otwarte, że wyglądała niemal jak lalka. Rachel dostrzegła, że jej usta przybierają dziwny kolor. Robiły się fioletowe. Przeniosła wzrok trochę niżej i zorientowała się, że bestia zaciska rękę na szyi szlachcianki. Nie tylko pozbawia ją powoli godności, ale i życia. Znów zaczęła krzyczeć. Uderzała pięściami w mężczyznę, jednak one jedynie w niego wnikały, nie robiąc mu krzywdy. Bezsilność, która ją ogarnęła, była bezkresna i tak bolesna, że Rachel właściwie wydawało się, że ten okrutny człowiek właśnie leży na niej i to jej odbiera ostatni oddech. Przyglądała się, jak w zwolnionym tempie z młodego ciała ulatuje życie. Miała nadzieję, że to zaraz się skończy, ale on nie przestawał. Dalej oddawał się swoim żądzom, nie zauważając nawet, że właściwie nie bezcześci już honoru Izabel, lecz jej zwłoki. Rachel nie mogła jej pomóc. Nie mogła zrobić już nic. Objęła się ramionami i głośno płakała. Scena, którą oglądała, była potwornością. Czymś tak nieludzkim, że i ona nie chciała już dłużej być człowiekiem. Odwróciła się w stronę okna i zaczęła biec. Kiedy zderzyła się ze szkłem, okazało się, że nie przeniknęła przez nie. Roztrzaskało się w drobny mak, a dziewczyna zaczęła spadać w dół. Widziała, jak drewniana rama, przez którą wyskoczyła, oddala się. Nim zderzyła się z ziemią, zdążyła jeszcze dosłownie na ułamek sekundy zajrzeć do środka pomieszczenia, które było pod komnatą Izabel. Do kuchni. Znów starej, zniszczonej i pustej. Ocknęła się na trawie. Pod nosem miała zaschniętą krew. Wbiegła z powrotem do zamku i nie zwracając uwagi na to, że znów jest w teraźniejszości, pognała schodami na górę, do komnaty Izabel. Wszystko wyglądało prawie jak wcześniej. Pokryło się jedynie kurzem i pajęczynami. Pokój był pusty i głuchy. Zniknął postawny mężczyzna i młoda szlachcianka. Rachel usiadła na łóżku i przez chwilę płakała. Zdarzenie, które zmuszona była oglądać, wdarło się w jej młodą psychikę i pozostawiło wielką czarną plamę. Siedziała tam bardzo długo, nie mogła się ruszyć. Cały czas miała nadzieję, że coś się jednak zmieni, że znów cofnie się w czasie i będzie mogła pomóc Izabel. W końcu jednak wstała i podeszła do stojącej w rogu komnaty toaletki. Wysunęła szufladę, w której ujrzała stare, zaśniedziałe nożyczki. Wzięła je i położyła Izabel pod poduszką, myśląc, choć to całkiem idiotyczne, że może to ją uratuje. Wiedziała, że jeśli stąd wyjdzie, nigdy już tu nie wróci. W końcu nie była głupia, ale wtedy już na zawsze przeszłość zostanie tak potworna. A może tego, co już się wydarzyło, nie da się zmienić? Oparła ręce na parapecie okna. Szyba była stłuczona,
Chociaż dziewczynie wydawało się, że kiedy pierwszy raz wbiegła za Izabel do tego pomieszczenia, szkło było całe. Tak, pamiętała to teraz dokładnie. W końcu własnym ciałem uderzyła w nie w przeszłości. Myśli zaczęły jej się mieszać, jak z oddali słyszała krzyki i błagania krzywdzonej dziewczyny. Gdy wyjrzała przez okno, zamarła. Ciało Rachel nadal leżało na trawie.